Jest wiele sposobów na zarabianie pieniędzy i zadałem sobie pytanie jako osoba, która zawsze jest ciekawa wszystkiego. Czy da się przeżyć jedząc za kaucję z butelek? Są 3 zasady. Mogę tylko jeść za pieniądze, które uzyskam z oddania butelek. Wyzwanie trwa 3 dni i każdego dnia muszę zjeść śniadanie, obiad, deser oraz kolację. I 3. Uzbierany budżet nie przechodzi na kolejny dzień. Co oznacza, że codziennie rano będę musiał zbierać butelki na nowo. A zaczynamy od tego kosza. To będzie jeden z mocniejszych odcinków, jakie ostatnio robiłem. Oprócz tego, że trzeba będzie przetrwać, no to jeszcze trzeba się poświęcić. YouTuber pracuje, człowieku. Widziałem w internecie filmiki, które pokazywały, jak dużo ludzie są w stanie uzbierać za zbieranie butelek. 50, 200, 700, a nawet aktualny rekordista zebrał 3388 butelek, dzięki czemu zebrał 1694 zł. Zajęło mu to około 1,5 miesiąca, więc jestem ciekaw, jaki wynik uda mi się uzyskać każdego dnia. Postanowiłem jednak jeszcze sprawdzić pobliskie kosze, bo te na przystankach wydawały się całkiem pełne. Pierwsze znalezisko, kaucja 50 groszy. I tak się zarabia pieniądze. Chcesz wycieraczkę Boscha? Ogólnie bym dmuchnął, ale trochę się boję. I mamy już złotówkę. Spodnie. Ja pierdolę, może sobie wezmę. Patrzcie to, mamy kontener typowo na plastiki, ale niestety są puste. Już ktoś nas ubiegł. O, ale ktoś co jadł zupki chińskie, ale też bym zjadł teraz, człowieku. Podjechałem pod sklep i nie jestem jedyny, który miał taki pomysł, czaisz? Ej, tyle osób zbiera te butelki, że naprawdę jestem mega zaskoczony i powiem ci, że no tu już odpuszczamy, bo tu już nie ma co zbierać, bo ziomek widać, że wyczyścił wszystko, nie? Dobry to jest pomysł, podjeżdżać pod sklepy, bo zobacz, że naprawdę to widocznie działa, bo ludzie normalnie podbijają, nie? Jestem ciekaw, ile by na przykład dało radę miesięcznie sobie tak dorobić, że na przykład poświęcasz 3 godziny dziennie i zbierasz takie butelki. Jesteśmy na Strzeszynku i to był mega pomysł, bo zobacz to. Polska nie zawodzi, człowieku. 50 groszy też. Pognieciona, nie wiem czy ci... No ale dmuchnę zaraz. 50 groszy. Oj, tu jest jeszcze browar. Kolejna. Ej, kurde, pełna też. Co jest? 50 groszy też. Ej, proteinowy drink. Ktoś tutaj sportowo. A jest kaucja? Nie jest napisane, więc nie wiem, czy brać, czy nie. Spróbuję wziąć. Tu jeszcze jest jogurt w środku. Coś czuję, że dzisiaj dobrze pojem. Queen. Ej, jest! Człowieku, znowu. Kaucja, pa. Mega Big Queen, zobacz to, kolejne. 50 wpadają do kosza. No i witam Państwa, witam. Carlsberg daje mi kolejne 50 groszy. Bank. Ale tu jest pieniędzy! Chłopie! Ile tu jest mamony? 50 groszy, ale tu jest siana. No człowieku, ja cię jem w Sheratonie. Jestem tylko ciekaw, czy uda się te pieniądze wypłacić, czy to będzie na zasadzie bonu, który jest do wydania w danym sklepie, ale widziałem, że jest to na zasadzie takiej, że najpierw dostajesz bon i możesz go użyć w sklepie, bądź podejść do kasy i dostajesz wtedy pieniądze do ręki, więc sprawdzimy i tą opcję oraz i tą opcję i kolejne 50 groszy. Kolejne pieniądze. Ale to je... Na razie moje poszukiwania zapowiadały się bardzo owocnie. Było sporo butelek, puszek, a co za tym idzie, pieniędzy. Jestem dzielny. Przypominam, jestem typem, który trenuje sporty walki od 7 lat. Z czasem znajdowałem nowe sposoby na odzyskiwanie kształtu butelek, aby mieć pewność, że zostaną one przyjęte. Wracając z pracy, od razu zacząłem Biedronkę, więc spróbujemy jako pierwszy dzień w tym miejscu wymienić nasze butelki. Pora spieniężyć to, co się udało zarobić. Zobaczymy, ile będzie. Rocznie według statystyk, jako obywatele możemy stracić około 500 milionów złotych, jeśli nie oddalibyśmy butelek z powrotem do recyklingu. Czy to normalne, abyśmy byli przymuszani oddawać butelki i puszki, aby odzyskać nasze pieniądze? Już teraz pojawiają się filmiki pokazujące wady oraz brak sprawności tego systemu. Tak wygląda system kaucyjny w praktyce. Kilogramy butelek w workach leżą koło butelkomatu. Koło Biedronki nikt tego nie odbiera. Wszędzie śmierdzi rozlanym piwem. Super. Dobra, wypłać. Robimy. 27 ziko, zobacz to. I żeby nie było, to nie są zarobione pieniądze, tylko w sumie odzyskane pieniądze. Tak samo moje, jak i twoje. Więc czuj się sponsorem tego odcinka.
Przy kasie udało mi się wypłacić gotówkę, ale od razu postanowiłem zrobić zakupy. W pierwszym dniu od razu postanowiłem kupić składniki na wszystkie posiłki, aby mieć już spokój odnośnie tego, co będę jadł później. Kupiłem też wodę w butelkach, którą wykorzystam jutro, oddając z powrotem do recyklingu. Łącznie wydałem 26,76, czyli zostało mi jeszcze parę groszy budżetu. No i tak się prezentują moje zakupy. Mamy 3 kajzerki, jedno ciastko francuskie, pierś z kurczaka, jest też banan, batonik, ser żółty w plasterkach, ziemniaki, serek wiejski, marcheweczka, no i woda, z której odzyskam złotóweczkę z tego zestawu. A mamy godzinę 14:40. No nikt nie powiedział, że będzie łatwo i że będę miał te posiłki dosyć wcześnie. No żeby zjeść, trzeba zapracować. Żeby zapracować, trzeba pozbierać. I w tym przypadku jeszcze trzeba oddać i zrobić zakupy. Myślę, że moje posiłki będą się opóźniać na tle pozostałych dni. Pierwszy posiłek bez zbędnego kombinowania. Wjeżdża tutaj serek wiejski, mamy bułeczkę, mamy banana. Jest to taki zestaw na szybko. Jestem już mega głodny, tego nie ukrywam, więc nie przygotowuję nic takiego. Wziąłem po prostu takie produkty, które mogę zjeść praktycznie od razu. Jest owoc i to mi pasuje. Dodatkowo planuję każdego dnia mieć quest poboczny, a dzisiaj muszę zjeść owoc oraz warzywo. W kolejnych dniach będą się one stawały coraz cięższe i trudniejsze. Ten banan w sumie mi się kojarzy z czymś dzisiaj. Retrospekcja, człowiek. Zobaczymy, czy bułeczka jest świeża. Jest świeżutka, piękna, pyszna. Wow. Udało mi się zaliczyć już owoc, więc zostały mi jeszcze warzywa do odhaczenia. Na ten moment dzień jedzeniowy wyglądał podobnie, jak to mam w zwyczaju. Twoje zdrówko? W tym posiłku dostarczyłem 484 kalorie i ponad 35 gramów białka. Jest to bardzo dobry wynik jak na początek tego dnia. I bum, wszystko opitolone. Godzina 16, przechodzę do pory obiadowej. Mam tutaj już gotującego się kurczaka. Tu sobie przygotowałem ziemniaczki oraz marcheweczkę i ruszam z obiadem. To będzie tak zwany obiad picobello. Wszystko powinno być smaczne, zdrowe i pożywne. Spora ta pierś. Myślę, że zostawię sobie część jeszcze na kolację, bo na kolację będę miał stosunkowo mało białka, bo tylko ten ser mi zostaje, a tak to będę mógł sobie jeszcze dorzucić kurczaczka, więc na każdy posiłek będę miał sporo białka. A to jest ważne. Obiadek przygotowany, do tego oczywiście woda. Są warzywka, jest sporo białka, węglowodanki, wszystko pięknie, idealnie na miejscu. Marcheweczka, dobra. Oczywiście przydałoby się trochę soli, przypraw, ale nie chciało mi się wydawać siana. A tak jest też mega smacznie. W tym posiłku odhaczam warzywa, więc poboczne questy mam już zaliczone. Wpadło tutaj ponad 650 kalorii oraz około 60 gramów białka. Łącznie mam już blisko 100 gramów, co jest już bardzo satysfakcjonującym wynikiem, jak na to, że jest to drugi posiłek. No i bęk, wszystko elegancko opitolone. Na razie czuję się bardzo dobrze. Praktycznie bez zmian na tle moich normalnych dni. Słuchajcie, moi drodzy, zmiany zawsze zwiastują coś dobrego i ja postanowiłem je wprowadzić w moim biurze i dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli firmie FlexiSpot, za dostarczenie sprzętu, który zupgrade'uje moje stanowisko i pokaże Ci, jak to wszystko wygląda po złożeniu. Często spędzam na kompie kilkanaście godzin w ciągu dnia. Montaż, granie, nagrywki, a teraz będę miał stół, który mogę regulować i dopasowywać do aktualnej sytuacji. Biurko FlexiSpot E7 Pro 2026 jest totalnie kozackie. Jednym kliknięciem zmieniam wysokość, mam zapisane ustawienia i mogę od razu przejść z siedzenia do stania. Co wyróżnia ten stół spośród innych? Jest mega stabilny i zaprojektowany, aby kompleksowo zarządzać okablowaniem. Dodatkowo magnetyczna osłona sprawia, że wszystkie kable zostają totalnie niewidoczne. Montaż sprzętu jest intuicyjny, a całość jest naprawdę solidna. Teraz trwa wiosenna wyprzedaż FlexiSpot i macie 850 zł rabatu na stół E7 Pro 2026 i 500 zł na krzesło C7. Dodatkowo mam tutaj bieżnię. Ta cicha maszyna do chodzenia o prędkości do 6 km na godzinę posiada 6 silikonowych amortyzatorów chroniących stawy oraz czytelny wyświetlacz LED. Na bieżąco monitoruje spalone kalorie i pokonany dystans. Posiada udźwig do 120 kg i możecie ją błyskawicznie chować po skończonym treningu. Można montować i robić kroki jednocześnie. Koniecznie sprawdzajcie i ulepszajcie swoje stanowiska, linki macie w opisie. Teraz pora na deser i wjeżdża ten rogalik francuski, w sumie to trójkąt, no i ten kokosowy batonik za zetkę. Jestem mega ciekawy tego ciastka, ponieważ jak widzicie ono nie ma lukru, a z reguły takie ciastka mają lukru. Dużo. Jak to będzie smakować? Mniej słodkie, ale to nawet dobrze. Mega mi to siedzi. Serio? Biedrona robi dobre trójkąty. No i druga część deseru. Dobry. Kokosowy, mleczna czekoladka. O, ja cię kręcę. Dobrze to wjeżdża.
Ten posiłek nie ukrywam, że był najprzyjemniejszy, ale dostarczył najmniej wartości, ale tak to czasami bywa. Na kolację postanowiłem zrobić pieczone grzanki z serem oraz z resztą kurczaka. Pokroiłem bułki na pół, ułożyłem poszarpanego kurczaka z obiadu, plasterki żółtego sera, który kupiłem na wagę oraz wszystko podpiekłem, aż całość zrobiła się zarumieniona, a ser się rozpuścił. No i tak się prezentują przygotowane, piękne zapiekaneczki. To wjeżdżamy w kolację, godzina 23:31. Posłuchaj tej chrupkości. Oh my god, zajebiste. Kurczaczek, serek, bułeczka, picobello. Opcjonalnie dałbym tutaj troszeczkę szczypiorku, może jakieś przyprawy, żeby bardziej podkręcić, ale tak czy inaczej mega dobrze to wjeżdża. To jest kozak grzanka. I to jest ciągnący się ser. Podsumowując dzisiejszy dzień, mega standardowo dla mnie, dużo białka, dopełniliśmy wszystkie cele. Może jeszcze takie pół posiłku więcej bym sobie zjadł i byłbym bardziej zadowolony, ale i tak jestem mega zadowolony. Myślę, że poszalejemy jutro, oby było więcej butelek. Na kolację dostarczyłem 700 kalorii oraz blisko 50 gramów białka. Łącznie białka miałem podobną ilość jaką jem na co dzień, a kalorii jednak było troszkę mniej. Ale jest to liczba, która starcza przeciętnemu człowiekowi, aby normalnie funkcjonował, a to wszystko za zbieranie puszek oraz butelek. No i bang, wszystko opitolone. 23:37. Tak kończę swój pierwszy dzień wyzwania. Widzimy się jutro. Dobrej nocy. No i witam serdecznie. Pora brać się do roboty. Dzisiaj zaczynam znacznie wcześniej z racji tego, żeby uzbierać więcej hajsu. Taki jest cel, takie jest założenie i jadę w jedno pewne miejsce. Zrobiłem research i tam powinno być naprawdę mega dużo towaru. Na razie nie zdradzam, bo osoba, która mi to poleciła, poprosiła mnie w sumie, żebym nikomu nie mówił, więc żeby uszanować prywatność tego miejsca, no to na razie ci go nie zdradzę, ale może tam być naprawdę sporo towaru i może nas to uratować. Z ciekawostek na temat całego programu zwrotu butelek i puszek, to według danych z kwietnia tego roku Polacy zwrócili już ponad 500 milionów produktów, za które otrzymano kaucję. Pokazuje to wielką skalę całego programu, ale czy to właśnie tak to powinno wyglądać? W końcu są to pieniądze, które musimy zapłacić podczas zakupów. Dotarłem na polecane miejsca i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po konsultacji z informatorem mogę podzielić się z wami jedną radą. Właśnie to jest ten tip, że pod wieloma firmami ludzie po prostu segregują i zostawiają dla osób, które się tym zajmują, czyli w tym przypadku jesteśmy to my. Czyli darmowe pieniądze w postaci butelek. Myślę, że tutaj śmiało jest 8-10 zł. Śniadanie gotowe. Sprawdziłem jeszcze parę miejscówek i dzisiaj poszło mi o wiele lepiej niż wczoraj. W końcu doświadczenie robi swoje. Zbliża się godzina 13. Najbliżej od miejsca, gdzie teraz skończyliśmy zbierać, mamy Auchan. Tego miejsca do oddawania butelek jeszcze nie sprawdzaliśmy, więc zobaczymy, czym się różni na tle Biedronki. Zobaczymy, czy też tam uda się dostać żywą gotówkę, ponieważ w sumie nie przemyślałem tego, że jak tam będzie tylko kupon, to może być problem z wydawaniem później tych pieniędzy poza sklepem, ale zobaczymy jak to będzie. Dowiedzieliśmy się, że w tym sklepie oddawanie butelek masz w sklepie, czyli musisz wejść do środka. Trochę to jest dziwne, bo myślałem, że jakby można to załatwić na zewnątrz, ale dowiedzieliśmy się, że na pewno otrzymamy hajs, więc jesteśmy spokojni, że będzie można zjeść coś poza Auchan. Dzisiejszy budżet chce powiększyć o wieczorne zbieranie butelek, a już teraz pieniędzy zapowiadało się więcej niż w dniu poprzednim. Ej, tak patrzę, to ten butelkomat jest w miejscu, gdzie normalnie masz, pokaż im, butelki. Niekończący się hajs, możesz brać i dawać tutaj, cześć. 37,50, robimy potwierdzenie. Czyli patrz, już mamy na obiad i na śniadanie lepszy budżet niż na cały wczorajszy dzień. Pracuj mądrze, nie ciężko. Zobacz to, 37 Ziko, tak? 37? Muszę zobaczyć, czy dobrze, 5, 37,50. Jest git, elegancko. No idziemy teraz z powrotem na zakupy, ale tylko wydajemy część, ponieważ resztę jemy w restauracji. Ponieważ dzisiejszym dodatkowym questem jest jedzenie gotowych dań, nie ma gotowania, a takie posiłki potrafią kosztować więcej niż przygotowywane samemu, co dodatkowo utrudnia to wyzwanie. Od razu wpadłem na pomysł, aby zobaczyć, co mogę gotowego zjeść na sali. Okazało się, że Auchan ma swój całkiem bogato wyposażony punkt jedzeniowy i były tam m.in. kanapki, ciasta, mięsa, ale finalnie zdecydowałem się właśnie na kanapkę. Czyli patrz to, 5,50 na śniadanie, wziąłem sobie kajzereczkę. Śniadanie dosyć późne też dzisiaj, z racji roboty. Ta szynka, no to nie powiem, wygląda tak okej. Taka o. Takie śniadanie miało około 350 kalorii, ale porównując z wczorajszym dniem, to było co najmniej 2 razy mniej syte. Szybkie śniadanie zjedzone. I mam jeszcze ponad 3 dychy na obiad.
to można żyć. Patrzcie to, promka na drożdżówki, no to muszę to wykorzystać, bo mam dwie w cenie jednej. One wyglądają mega dobrze. Od razu już mam załatwiony deser. Dobra, mamy dwie drożdżówki oraz picie. Dzisiaj pozwoliłem sobie na lepsze. 6,58 jeżeli chodzi o zakupy. Teraz pora na obiad. A obiad zjem w Subwayu. Jest to restauracja, można tak powiedzieć, taka troszeczkę fast foodowa, ale restauracja to restauracja. Mam tutaj kolejną misję, ponieważ jest tutaj promocja, którą również mam zamiar wykorzystać. 1+1. Płacę za jedno, dostaję podwójnie. Jestem zadowolony, bo lubię jeść. Okazuje się, że na każdym Subwayu obowiązują inne zasady. Na tym akurat obowiązują te zniżki, a to, co my mamy, tutaj nie działa. Więc musimy szukać takiego miejsca, które będzie pasowało do tego, no bo jednak bardziej się opłaca wziąć dwa w cenie jednego niż drugi za połowę ceny. Dzisiaj musimy na to szczególnie zwracać uwagę. Pora posiłek przyswoić, zjeść sobie. Udało się zrobić to za 25 zł jedna, druga sztuka, a dokładnie 24,99, czy jeszcze grosik mam w zapasie. No do mojego budżetu na kolację jeszcze mam około kilkadziesiąt groszy, ale oczywiście dozbieram jeszcze buteleczki, żeby zjeść sobie coś pysznego, nieprzygotowywanego. Pierwsza, mamy tutaj kurczak. Ja zawsze w Subwayu biorę tortilki, bo uważam, że po prostu wtedy więcej składników mieści się do środka niż w kanapce i wychodzi to bardziej kalorycznie. Niby masz to samo, a jednak coś innego. Mega. Mój ulubiony Subway. Mięso, sałata, pomidor, ogórek jeden i drugi, papryka, sól, pieprz oraz ketchup. Nie wiem czemu, ale takie zestawienie dla mnie jest mega kozackie i najlepsze. Zjedzenie tego daje mi jakieś 900 kalorii i tutaj z pewnością nadrabiam ilość białka. Spoko opcja na szybki posiłek. Obiad zjedzony, lecę do chaty, tam czeka na mnie deser, w sumie to czeka w samochodzie, ale zjem go w chacie na spokojnie. 18:09. Pora na deser. Sprawdźmy, jak smakują. Mi się wydaje, że jedne z tańszych drożdżówek, jakie ostatnio widziałem, przeleżały pół dnia, nie ma się co oszukiwać. Trochę tłuszczu się wydzieliło, ale jak to drożdżówka, ale nadal mega dobrze pachną. Nadal są mega mięciutkie. I nadal są mega smaczne. Dobry budyń i to ciasto dla mnie naprawdę bardzo dobre. No nie różni się to niczym z zwykłą drożdżówką. Z racji tego, że dzisiaj tak dobrze mi poszło i uzbierałem naprawdę sporo siana na te pierwsze posiłki, mogę sobie pozwolić na wykonanie gestu, danie prezentu. Wojciech, proszę bardzo. Dla mnie prezent? No tak, Drożdżówka? prezent. I to za kaucję. Człowieka, ty nie jedziesz głodny? Dam sobie radę, bo zaraz sobie spadam dozbierać na kolację. Dziękuję bardzo, naprawdę. Doceniam. Oprócz tego, że jemy dzisiaj wszystko przygotowywane, nie gotujemy, to jeszcze dajemy prezenty. Człowieku, tak to można żyć. Zakątnie. Ale wam powiem, że wydaje mi się, że teraz się zacznie era nowego zawodu w Polsce. Kaucjo... jak nazwać? Czekaj to? Kaucjusz. Kaucjusz! Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz kaucjusz, to przypnę ci serce i zobaczysz to. To będzie nowy zawód w Polsce i będziesz widział, jak kaucjusze chodzą i zbierają i normalnie robią siano. Kaucjusz w Polsce, tego nie było w moim bingo na 2026. Kaucjusz, cześć. Jestem już po nocnym zbieraniu, mam już swoją kwotę na posiłeczek, zobaczymy ile finalnie wyszło. Tym razem jesteśmy pod Biedrą i zobaczymy ile się hajsu uda tym razem uzbierać. 13 zł, finalna kwota i za taki hajs będę musiał znaleźć coś w Biedrze. Ej, szczerze się czuję, jakbym na automatach był. Automaty! Same winy. Piękna sprawa. Mega big win. Mega big win. Musiałem zjeść coś gotowego na kolację, a budżet jaki mi pozostał to lekko ponad 13 zł. Na szczęście znalazłem gotowy obiad, który w sumie będzie moją gotową kolacją, przynajmniej tego dnia. I najważniejsze, że kosztował poniżej 13 zł. 23:36, a ja odpalam posiłeczek Makłowicza. I tak się prezentuje posiłeczek po podgrzaniu. Prawdę mówiąc, ja ten posiłek bardzo dobrze znam, wiem jak smakuje, jest po prostu mega dobry, makrosowy. Mega gorący. Dobijam sobie fajną porcję białka, ponieważ ponad 20 gramów białka mam tutaj w porcji. Są warzywa. Tak ten dzień można zakończyć. Dzisiaj moja kaloryczność wynosi lekko ponad 2000 kalorii, więc idealnie wpisuje się w dzienne zapotrzebowanie. Lecę spać, a jutro ostatni dzień wyzwania. Dzisiaj wykorzystuję doświadczenie zebrane na przestrzeni tych wszystkich dni, czyli to jest mój idealny plan na zbieranie. Odwiedzamy wszystkie przystanki, wchodzimy na miejsca plenerowe, gdzie było sporo osób i mogły sporo zostawić, oraz zakamarki firm, w których może być naprawdę mnóstwo ukrytych perełek. Zobaczymy, czy padnie dzisiaj rekord. Na razie symbolicznie pierwsza buteleczka i lecimy dalej. Ponieważ dzisiejszym bonusowym questem jest zebrać rekordową liczbę pieniędzy. Do tej pory było to 50 zł i 50 groszy, więc dzisiaj muszę uzbierać 51, aby zaliczyć ten dzień. No to chwila prawdy, zobaczmy
za ile będziemy jeść. Oczywiście można jeszcze dozbierać, ale uważam, że i tak mamy mega dobry wynik. 3 worki i one są w 3/4 pełne. Poranek zapowiadał się obficie, jednak doświadczenie zebrane na przestrzeni dni robi mega robotę. Wcale się nie dziwię, że ludzie zaczynają zbierać butelki i puszki, bo idzie sobie naprawdę ładnie dorobić, szczególnie mowa tutaj o młodych ludziach. Dla przykładu ostatnio trafiłem na młodego chłopaka, który chce dozbierać sobie do swojego celu i robi to właśnie przez zbieranie butelek. W ogóle patrzcie, ile dzisiaj zebrałem butelek. Trochę kojarzy mi się to z moimi czasami dzieciństwa, ale wtedy oddając je na złom dostawaliśmy grosze. Tak jak myślałem, dzisiaj na pierwszą część dnia udało mi się uzbierać rekordowo, bo było to 47 zł. Praktycznie mamy rekord, jeżeli chodzi o pojedynczy paragon, ale brakuje nam 3 zł do wyrównania i 3,50, żeby pobić wczorajszy dzień. Myślę, że to jest mega do zrobienia. Wystarczy nam tylko kilka butelek i mamy to. Od razu postanowiłem zrobić zakupy, bo nie ukrywam, że byłem mega głodny. To wyzwanie jednak miało wielki minus. Część pracy z rana trzeba było robić na czczo. A robiąc zakupy trafiłem na degustację wędlin, więc postanowiłem zrobić coś nietypowego. Wziąłem parę plasterków, aby potestować je, ale w domu. Siana nadal nie jest jakoś dużo, więc każda promocja czy okazja jest tutaj na wagę złota. 41,60 za zakupy. Mogłem pokombinować, żeby jeszcze mieć kolację, ale postanowiłem na mocne siadanie, naprawdę mocne siadanie, fajny obiad i oczywiście mega deser oraz bonusową przekąskę. Chciałem, żeby dzisiaj było troszeczkę więcej posiłków, więc wjeżdżę teraz na zasłużony pierwszy posiłek. Godzina, nie pokażę Ci, bo telefon podtrzymuje mi aparat, ale godzina jest prawie 14, jeszcze bez pierwszego posiłku i wjeżdża taka rurka. Widziałem to na TikToku jako mega viral i podobno mega dobre, więc od razu w to wjeżdżam i sprawdzam. Rurka z kremem, która podobno jest chrupka. Podoba mi się tak konsystencja, że pomimo, że to jest lód, to nie masz czegoś takiego, że to jest takie rozciepciane, jak czasami masz to w rożkach. Dobre. Ale to wliczam jako dodatkowy posiłeczek. Teraz spadam do chaty na śniadanie. Prawdziwy posiłek pierwszy. Jest i szynka. Za darmo. Śniadaniowe kanapki będą rodem z kreskówki. Zaplanowałem zrobić dużą bagietkę z dodatkiem sera żółtego, szynki z wystawy oraz warzyw. Ponieważ w tym budżecie udało mi się kupić ogórka oraz pomidora. No to lecimy z posiłeczkiem. O kurde, do popicia woda. Ja wziąłem sobie lekko gazowaną, tak naturalnie. Jak szaleć to szaleć. A teraz wjeżdżamy z takim czymś. Oczywiście tu odzyskamy jeszcze 50 groszy. Mega dobra. Szynka jest petarda, bo za darmo. Takie śniadanie dostarcza mi około 720 kalorii, ale należy doliczyć loda, który miał około 170 kalorii, co łącznie daje mi już prawie 900. I było wszystko opitolone. Właśnie wróciłem do chaty, dzisiaj mega zabiegany dzień i dopiero odpalam swój obiadek. Filet z kurczaka z pire ziemniaczanymi oraz warzywkami. Są warzywa? No są. Tak się prezentuje posiłeczek, pies na stole, czyli musi być dobry. 11 tłuszczu na cały posiłek. I 308 kalorii i 28 gramów białka. No to powiem Ci, że jestem mega zaskoczony. Za taką cenę dostajemy naprawdę sporo białka. W sumie trochę mało kalorii, ale jest to odżywczy posiłek. No zobacz, są ziemniaczki, jest mięsko, są warzywa i to nie byle jakie, bo mamy fasolkę szparagową, która no teraz w sezonie trochę jest bardziej atrakcyjna, ale bez sezonu to jest drogi item. Zajebiste mięso, dobrze przyprawione, siedzi mi to mega. Uważam, że to jest moje odkrycie tego odcinka. Serio. Zawsze sobie znajduję taki jeden produkt, który naprawdę jest takim znaleziskiem i ewidentnie to jest to. No. Ziemniaki mogłyby być trochę lepsze, no ale jak za tą cenę nie ma co wybrzydzać, jest kozak. Najbardziej smakuje mi mięsko. Mięsko zjedz, resztę możesz zostawić, pamiętaj. Obiad był serio mega smaczny, szczególnie za tą cenę. Warto czasami dłużej poszukać takich produktów w sklepie, bo takie znaleziska są jak perełki. I bum, wszystko zjedzone. 21:28, a to oznacza późny deser. Muszę się śpieszyć, ponieważ o północy kończy mi się wyzwanie, a jeszcze muszę zjeść kolację, a przypominam Ci, że w piątek o 21:30 zbierać puszki, to może być grube. Chociaż to może być też proste, ponieważ jest piątek, dużo osób pije i wyrzuca puszki. To może być właśnie złota rada na sam koniec filmu. Bierzemy sobie skyra, 26 gramów białka, to będzie do deseru. Mamy tutaj takiego lotusowego cynamonka, który będzie również mega częścią tego deseru i mamy banana. Z takim uśmiechem będę jadł ten posiłek. Jestem mega głodny, troszeczkę odwlekałem ten posiłek z racji tego, że jest dzisiaj mnóstwo roboty. Sprawdzamy najpierw cynamonka. To jest główna część tego posiłku. Wow, mega dobry. Mega dobry, mega cynamonowy i podoba mi się to, że jest po prostu konsystencja ciasta. Lubię jak coś jest z kremem, ale też lubię jak jest takie bułkowate i to jest naprawdę słodkie, bułkowate, no i ma krem, ale nie jest go do przesady. Dopijam skyr.
ponieważ oprócz tego, że jest słodkie, to musi być białko. I zaliczamy owoc. Były warzywa, no to będą i owoce. Cynamonek był mega smaczny, ale nie był jakiś wybitny. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak jem cynamonki, to przypomina mi się serial Better Call Saul. Do 23:30 jest sklep, więc idealnie. Zobaczymy, czy uda się pobić ten rekord. No na razie nie chcę przyjąć. 5 zł i takim oto sposobem mamy rekord, czyli jest 4 plus 5, 9 zł mam na ten ostatni posiłek. Wszystko elegancko zrobione. Tak więc lecimy z ostatnim posiłeczkiem. Ten posiłek kosztował mnie dokładnie 8,75, a tak dokładnie to 3,75, ponieważ od razu ten 5-złotowy bon oddałem i mi zrabatowało to, a budżet został mi z poprzednich posiłków. Źródło białka, serek wiejski, warzywka z poprzednich zbiorów, czyli mamy tutaj ogórka oraz pomidora, rogalik piękniutki oraz paróweczki ziomek. Przydałby się ketchup, nie ukrywam, ale i tak jest zarąbiście. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz gipka parówka. Zobaczymy ile jest OG widzów, którzy to trwali do końca. Kolacja miała ponad 700 kalorii, a łącznie tego dnia zjadłem rekordowo ponad 2600 kalorii. Jest to zbliżone zapotrzebowanie do mojego codziennego, więc z czystym sumieniem mogę zaliczyć to wyzwanie. I bang, wszystko opitolone.